Cześć kochani, jak zwykle bardzo serdecznie Was witam. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski w cudzysłowie od barw zdrowia do ostatniej literki mojego nazwiska. Kochani, czym dzisiaj się zajmiemy? Plagą. Plagą, którą mamy w Polsce, która powoduje, że masa ludzi, około 15-16 tysięcy ludzi, takie są szacunki, zostaje kalekami do końca życia. Mam na myśli tych wszystkich ludzi, którzy mają problemy z tak zwaną stopą cukrzycową. Stopa cukrzycowa. Jak sama nazwa wskazuje, są pewne inklinacje z cukrzycą, z poziomem cukru i tak dalej, i tak dalej. To jest potężny problem. W Polsce niestety cukrzyca nie jest leczona. Cukrzyca jest, znaczy przepraszam, pomyliłem się. Cukrzyca jest leczona. Natomiast pytanie jest, wy sami powinniście odpowiedzieć, czy jest wyleczana. I za chwileczkę posłużymy się pewnymi materiałami, bo ja, wiecie doskonale, nie jestem lekarzem, nie zajmuję się leczeniem, nie kończyłem Akademii Medycznej, żadnej, tak prawdę mówiąc, ale przepraszam bardzo, ale sprawy zdrowia to są nasze sprawy, wasze, moje i tak dalej. I mamy prawo się wypowiadać, zadawać pytania i szukać po prostu, kochani, odpowiedzi. Tak? Prosta sprawa. Bo czasami zdarza się, że ktoś mnie pyta, czy pan jest lekarzem? Zaraz. Ja czy muszę być lekarzem, żeby w ogóle mówić o zdrowiu? Czy ja muszę mieć ukończone studia prawnicze, żeby mówić, albo wy macie mieć ukończone studia prawnicze, żeby walczyć o swoje, jeżeli chodzi o właśnie o prawa, wolności i tak dalej? Nie, to jedynie prawnicy mogą się tym zajmować i tak dalej, tak? Czy jeżeli ja nie jestem mechanikiem samochodowym, to nie jestem w stanie napompować kół we własnym samochodzie albo po prostu zatankować samochodu, czy być może jakieś drobne naprawki zrobić w mojej maszynie? Chore, tak? Wszystko to zostało poprzestawiane w ogóle w głowach naszych, procedury, nie procedury i tak dalej. Ale kochani, zaraz przejdziemy do rzeczy. A teraz z góry, żebyście nie zapomnieli, proszę ewentualnie subskrypcje, o lajki, o jakieś fajne komentarze, opis waszych doświadczeń, które się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz, słuchajcie, udostępnię na początku ekran i znajdę, popatrz, słuchajcie, najpierw artykuły pewne i tutaj mam właśnie te linki do tych artykułów zostaną zamieszczone w opisie audycji. W Polsce masowo amputuje się palce i stopy cukrzykom, a można byłoby tego uniknąć. Ja postaram się szybko to załatwić, zwrócić uwagę tylko na pewne bardzo charakterystyczne szczegóły. Więc zobaczcie, nie wiem, czy tutaj da mi się wyświetlić ten film. O, jeszcze jakaś tam reklamówka będzie. Nie, wyłączamy w takim układzie. Może cofnę to. O, przepraszam, znowu muszę w takim razie cofnąć. Jeszcze raz artykuł. W Polsce masowo amputuje się palce i stopy cukrzykom. Dobrze, to jest właśnie zdjęcie młodego człowieka, 37 lat. 7 tysięcy chorych rocznie skazanych na amputację z powodu cukrzycy. Stopa cukrzycowa to przewlekłe powikłanie tej choroby, ale można je leczyć. Dlaczego w Polsce się to nie opłaca? Wiecie co? Jak to zdanie przeczytałem nie tak dawno, to znaczy ja już wiele szoków przeżyłem, ale to jest dodatkowy po prostu szok. Jak to? Dlaczego w Polsce się to nie opłaca? Ach, jeszcze tutaj zwiększę, ewentualnie zwiększę tekst, żebyście wy widzieli również bardzo wyraźnie. O, no i przepraszam za te wszystkie rzeczy, jakieś tam reklamy, nie reklamy, dobra. Krystian Lachowicz ma 37 lat, nie ma lewej nogi poniżej kolana z powodu cukrzycy. Cały czas to bolało, ropiało. Najgorszy to był ten ból, bo jednak to był cały czas jednostajny ból i tak dalej, i tak dalej.
Lekarze nie byli w stanie przez 3 lata wyleczyć nogi, więc 2 lata temu mu ją obcięli. Co roku z powodu cukrzycy lekarze amputują stopy 7 000 Polaków. Ja mówiłem o 15-16 tysiącom, tak, bo są takie duże operacje, są mniejsze. Nieważne, że tutaj mogę mylić jakieś po prostu pojęcia, jak to się w ogóle nazywa. Nieważne. Około 15-16 tysięcy ucina się, robi się amputacji. To są palce, to są stopy i tak dalej. To jest liczba dramatyczna, jedna z najwyższych w Europie. Chyba jesteśmy na drugim czy na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o liczbę amputacji. Przekonuje profesor Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii. Brakuje też profilaktyki. Profilaktyki, kochani, która ma polegać nie na wczesnym wykrywaniu i rozpoczęciu jakiegoś leczenia, tylko nie na niedopuszczeniu do choroby. Pan Jan Czopar, który zachorował na cukrzycę, chciał się dowiedzieć w przychodni, jak nie nabawić się stopy cukrzycowej. Nie było kogo się poradzić albo mnie zlekceważono. Tak zwana państwowa służba medyczna po prostu uznała mnie za jakiegoś ekscentryka, który chce wiedzieć, co robić, żeby nie być chorym. Opowiada pan Jan. Jackowi Tętnowskiemu lekarze chcieli obciąć stopę, ale nie pozwolił na to, bo sam jest lekarzem. To absolutnie nie rozwiązuje problemu, ależ oczywiście nie leczy tego chorego. Zespół stopy cukrzycowej dotyka obu stóp i chory zaprotezowany, fajnie to brzmi, zaprotezowany, ma nadal problem z drugą stopą, wyjaśnia doktor Jacek Tętnowski. No i tutaj, słuchajcie, apel do ministerstwa, tę drugą stopę też czasem trzeba amputować. W rzeczywistości roczna liczba okaleczanych pacjentów z cukrzycą jest znacznie większa, jest jeszcze większa niż wspomniane 7 tysięcy. W Polsce mamy ponad 7 tysięcy amputacji tak zwanych dużych, o czym wspominałem, czyli powyżej kostki i wiele więcej małych. Także w sumie jest to nawet około 15 tysięcy amputacji rocznie, wlicza Anna Śliwińska z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Małe amputacje to te, kiedy lekarze obcinają choremu palce u nogi. Cukrzyca powoduje zmiany w naczyniach i krew przestaje dopływać do stopy. To niszczy nerwy, pacjent traci czucie. Rany na takiej stopie są bolesne i długo się goją. Źle to brzmi, a jeszcze gorzej wygląda. Takie zmiany można jednak leczyć. Mało kto się tym jednak przejmuje, bo od lat szpitalom bardzo się opłaca nogi ucinać. Niestety, jeśli chodzi o wycenę świadczeń, to amputacja jest lepiej wyceniona niż opieka stacjonarna czy ambulatoryjna. Opracowanie rany czy obrzodzenie u chorych z zespołem stopy cukrzycowej, dodaje profesor Krzysztof Strojek. Większość z tych 7 tysięcy pacjentów rocznie, większości z tych 7 tysięcy pacjentów rocznie można by stopy uratować, gdyby podjęte było odpowiednie leczenie, takie jak w innych cywilizowanych krajach. W pismach i w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia apelowałem, żeby ten problem został rozwiązany wreszcie w taki sposób, żeby przynosił pożytek chorym i ograniczał liczbę amputacji, mówi profesor Strojek. Bez większego rezultatu. Ministerstwo pod wpływem monitów planuje uruchomić pilotaż dobrego leczenia stopy cukrzycowej w jednym ośrodku w Polsce na cukrzycę choruje około 3 milionów ludzi. Tak, a jeszcze około chyba 1,5 miliona jest do tej pory niezdiagnozowanych. To jest jeden z pierwszych artykułów, kochani. I teraz następny. Stopa cukrzycowa, co to jest? Też będzie link do tego artykułu. Więc stopa cukrzycowa, tylko powiększę znowu tutaj tekst, żebyście wyraźnie widzieli. Dobrze. Stopa cukrzycowa to określenie odnoszące się do różnorodnych zmian patologicznych występujących w obrębie stopy osoby chorującej na cukrzycę. Zespół stopy cukrzycowej jest wynikiem długotrwałej i nieprawidłowo kontrolowanej cukrzycy typu pierwszego lub drugiego. Cukrzyca typu pierwszego, gwoli wyjaśnienia, to jest cukrzyca, na którą chorują małe dzieciaki, nawet półroczne dzieciaki, w wyniku tego, że trzustka, wysepki beta-trzustkowe
przestają wytwarzać insulinę. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego u malutkich dzieci, tego jest coraz więcej, to są dzieciaki w wieku 5-6 lat, jeszcze 10-15 lat temu to były dzieciaki w wieku około 8-12 lat zaczynały chorować na cukrzycę typu 1, a teraz dzieciaki nawet roczne, półroczne, 5-6-letnie zaczynają chorować na cukrzycę typu 1. Z kolei cukrzyca typu 2 to jest cukrzyca tak zwana metaboliczna, ale nie w wyniku tego, że my się zwyczajnie źle prowadzimy, czyli nieprawidłowo się odżywiamy, są rozregulowane poziomy cukru i insuliny we krwi i to jest schyłek, a więc dochodzi do insulinooporności, zaczynają być problemy, nabawiamy się cukrzycy. Zaawansowane zmiany stanowią główną przyczynę amputacji w obrębie kończyn dolnych. Jak wygląda stopa cukrzycowa? Na czym polega leczenie? I jak zminimalizować ryzyko wystąpienia zmian? Oczywiście ja nie będę czytał tutaj całego artykułu i tak dalej. Link, jeszcze raz powtarzam, zamieszczę, ale znalazłem tu, kochani, bardzo ciekawe. Jeszcze jedno zdanie. Bezpośredni wpływ na zwiększenie ryzyka rozwoju stopy cukrzycowej jest niewłaściwe kontrolowanie poziomu cukru w przebiegu cukrzycy. Utrzymująca się hiperglikemia, hiper w odróżnieniu od hiper bardzo wysokie, hipo bardzo niskie, utrzymująca się hiperglikemia, czyli wysokie poziomy cukru, czyli glukozy we krwi, znacząco zwiększa ryzyko powikłań cukrzycy typu 1 i 2 i tak dalej, i tak dalej. W procesie rozwoju stopy cukrzycowej największe znaczenie mają postępujące neuropatia i ograniczony przepływ krwi w miażdżycy, tętnic, kończyn dolnych. Na razie to zostawiamy i teraz jeszcze, kochani, dalej. Leczenie stopy cukrzycowej. Leczenie stopy cukrzycowej wymaga interdyscyplinarnego podejścia, angażującego ekspertów z różnych specjalizacji. Ach, mój Boże, trzeba jeszcze ekspertów różnych specjalizacji. Odpowiednio wczesna interwencja może zapobiec powikłaniom wymagającym amputacji kończyny. Wybór metody leczenia zespołu stopy cukrzycowej zależy od stopnia zaawansowania zmian i bezpośredniego podłoża przypadłości i tak dalej, i tak dalej. A dobrze, jeszcze jednak będę kontynuował. W przypadku zmian owrzodzeniowych po ustaleniu przyczyn wprowadza się terapię polegającą na oczyszczaniu ran, zastosowaniu odpowiednich opatrunków, które zapewniają optymalne warunki do gojenia się ran i działają aseptycznie i tak dalej. Usuwam ten artykuł i jeszcze jeden, co mnie rozjusza, tak prawdę mówiąc, tu się kompletnie nic ciągle nie mówi o profilaktyce. O profilaktyce, która ma zapobiegać zachorowaniom, a nie profilaktyce, tak samo jak w nowotworach, chorobach układu krążenia. Wczesne wykrycie, to zaczynamy leczenie. Jakie leczenie? Tak jak w przypadku nowotworów. 200 000 zachorowań rocznie i 100 000 trupów. Leczenie, wczesne wykrycie, wczesne leczenie. Dobrze. I tu jeszcze mam jeden artykuł. Polska w czołówce z liczbą amputacji z powodu stopy cukrzycowej. Ruszył nowy program, kochani, mamy światełko w tunelu. I teraz w naszej klinice chirurgicznej amputację wykonujemy co najmniej kilka razy w tygodniu. Amputacje stóp cukrzycowych to medyczny wskaźnik wstydu. Powtórzę, świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz o braku edukacji. Mówię w rozmowie z Medonetem doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Chabowski, chirurg w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Problem stopy cukrzycowej i amputacji w Polsce jest wyraźnie zauważalny. Mamy dla pacjentów dobrą wiadomość, bo rząd wzmocnił skuteczną formę pomocy dla diabetyków. Zaraz zobaczymy, co to jest. Proszę sobie wyobrazić, że na świecie odjęcie kończyny lub jej części, na przykład palca, z powodu stopy cukrzycowej odbywa się co 30 sekund. Notuje się również dużą śmiertelność odległą pacjentów poddanych amputacji. Mówił w rozmowie z Medonetem
doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Chabowski. Resort Zdrowia przekazuje pakiet wskazówek na temat dbania o stopę cukrzycową. Aby wspierać leczenie, warto m.in. nosić odpowiednie skarpetki, starannie dbać o higienę oraz stosować kremy, np. z dodatkiem mocznika oraz witaminy A i E. To tylko tyle. A co jest przyczyną stopy cukrzycowej? Co jest przyczyną cukrzycy? O tym się nie mówi. Tu się nie mówi o profilaktyce, co mamy jeść, czego mamy nie jeść, jak po prostu postępować. Wielu z nas nie ma zielonego pojęcia. Dzisiaj rozmawiam ze znajomym, który zadzwonił, pozdrawiam Grzesia, pewnie coś napisze mi. I on mówi: Janusz, wiesz co, że twoje audycje są zbyt trudne chyba dla przeciętnego śmiertelnika. Przyznałem mu rację, że najprawdopodobniej tak, bo wiecie co, bo mnie się wydaje, że jak ja wiem to, co wiem, to wydaje mi się, że wszyscy to wiedzą i rozumieją. Tymczasem faktycznie na wielu szkoleniach, które mam w Polsce, okazuje się, że ludzie, tacy przecięci, którzy przyjeżdżają, faktycznie trzeba używać, jakby powiedzieć, no bardzo prostego języka. Staram się takim językiem mówić, przekazywać w formie metaforycznej pewne treści, ale mimo wszystko brakuje nam wszystkim wiedzy, edukacji prozdrowotnej. Uczymy się w szkołach matematyki, fizyki, chemii, tamtego. Wszystko to jest oderwane. Biologii, o euglenie zielonej, o pantofelkach, rozmnażaniu, o jakichś innych, przepraszam, użyję mocniejszego słowa. Podobno ja to wymyśliłem, pierdolety zwyczajne, a nie uczy nas się, jak mamy dbać o siebie. Wielu z nas nawet nie wie, gdzie mamy poszczególne narządy wewnętrzne. I teraz, od soboty, od 18 stycznia 2025 roku obowiązuje rozporządzenie, które informuje o rozszerzeniu programu pilotażowego związanego z leczeniem stopy cukrzycowej. No i mniejsza z tym, na razie tutaj wiemy tylko, według raportu OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2019 roku, Polska była jednym z krajów o najwyższym wskaźniku amputacji kończyn dolnych wśród 30 analizowanych państw, z wynikiem 7,5 amputacji na 10 tysięcy chorych na cukrzycę. Niestety w 2023 wskaźnik ten wzrósł do 8,6 amputacji na 10 tysięcy chorych. Dla porównania w Holandii wynosi on 5,5, w Szwecji 3,4, a we Włoszech 2,5. Polska znajduje się więc w czołówce krajów z wysoką liczbą amputacji z powodu zespołu stopy cukrzycowej. Co znaczy amputacja? To znaczy, że mamy masę inwalidów. I teraz zwróćcie uwagę, kochani, humbug. Zaraz zobaczymy, tutaj zwiększę czcionkę jeszcze bardziej, żeby to było widoczne. Amputacja jest najtańszym i najłatwiejszym sposobem na poradzenie sobie ze stopą cukrzycową. Sprawia to, że w kraju brakuje placówek podejmujących się leczenia tej przypadłości. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest mowa o tym, że kilka lat trwało opracowanie programu leczenia stopy cukrzycowej w szpitalu w Szamotułach i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Wynika z nowych przepisów, że pacjenci będą mogli liczyć na możliwość leczenia szpitalnego nie krótszego niż 11 dni, w trakcie którego opiekę nad świadczeniobiorcą, czyli pacjentem, zapewniają we współpracy oddział chorób wewnętrznych oraz oddział chirurgii ogólnej oraz oddział diabetologii itd., itd. I słuchajcie, tu jest lista ośrodków, w których będzie realizowany ten pilotaż. Wszystko będzie, zostawię po prostu link do tego, ale stopa cukrzycowa to groźne powikłanie cukrzycy. Po prostu. Oczywiście można, już wcześniej po prostu wspominałem o tym, co jest przyczyną i tak dalej, i tak dalej. Najogólniej mówiąc, stopa cukrzycowa manifestuje się owrzodzeniem, a to oznacza martwicę tkanek, które trzeba wyciąć lub w ostateczności amputować kończynę. Proszę sobie wyobrazić, że na świecie odjęcie kończyny lub jej części, na przykład palca, z powodu stopy cukrzycowej odbywa się co 30 sekund. Mówiliśmy o tym. Notuje się również dużą śmiertelność, tak zwaną odległą, pacjentów poddanych amputacji. Co tu jeszcze takiego?
W zasadzie wszystko będzie jak dbać o stopę cukrzycową, o dbaj o codzienną higienę stóp, myj stopy w ciepłej wodzie, ale nie gorącej, osuszaj stopy i tak dalej. Nigdy nie chodź boso. Ludzie, ktoś zwariował? Noś wygodne, miękkie obuwie. Naprawdę, słuchajcie, ktoś zwariował. Dobrze, kończę to, te wariactwa, bo okej, w porządku. Teraz słuchajcie. Ktoś, powtarzam jeszcze raz, ktoś zwariował, bo wystarczy nie chodzić boso po trawie, po plaży, w wodzie, czyli stosować naturalną akupresurę stóp. Wystarczy nosić wygodne obuwie i to jest profilaktyka stopy cukrzycowej. A skąd ona się bierze? Przecież powiedzieliśmy już. Niewłaściwe odżywianie. Zbyt wysokie poziomy cukru we krwi. A z czego to się bierze? Z naszego jedzenia. Zjadamy horrendalne ilości cukru, węglowodanów. Odsyłam was tutaj do lekarzy, do braci rodzeń, którzy po prostu przestali jakby leczyć, ale w dalszym ciągu szerzą edukację. A więc kto w Polsce mówi o profilaktyce, która ma zapobiegać tej chorobie cukrzycy i zapobiegać stopie cukrzycowej? To jest horrendum dla mnie. I teraz nie wiem, czy uda mi się, kochani, jeszcze pokazać jedną rzecz. Pokażę, chyba udostępnię ekran. I teraz popatrzcie. Tu jeszcze pokażę pokaz slajdów, może od bieżącego. Robiłem ostatnio, nie tak dawno, pewien webinar i pokazywałem taką stopę cukrzycową. I ta stopa cukrzycowa, efekty po 12 miesiącach, to nie jest takie proste, ale udaje się, no, trzeba dalej ciągnąć, uratowana stopa bez amputacji. Po prostu odpowiednia suplementacja, kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu i sprawa jest po prostu załatwiona. Tak to może wyglądać. Nie wiem, czy tutaj zatrzymuję udostępnienie już w tej chwili. Kochani, a więc jeszcze raz, temat jest bardzo poważny, bo to jest problem naszej sprawności. Młodzi 30-paroletni, 40-paroletni, 50-paroletni ludzie, którzy mieszkają zazwyczaj w blokach, tak się zdarza, że na 4. piętrze, w blokach 4-piętrowych, gdzie nie ma windy i gdzie, czy widzimy tych ludzi na ulicach, jeżdżących na jakichś wózkach, sami tam napędzający te kółka? Nie, bo z 4., z 3. piętra nie zjedzie. Nikt go nie zniesie. Nie ma wind. I ci ludzie są cały czas w swoich mieszkaniach. Są niewolnikami własnych mieszkań. Są niepełnosprawni. I co, nie da się z tym nic zrobić, kochani? Co to za bzdury, które ja wam odczytywałem? 15 000 ludzi, którzy są poddawani rocznie operacjom. 10 lat to jest 150 000. 20 lat 300 000 ludzi. Mnożyć można, prosta matematyka. Czy z tym się nie da zrobić? Da się. Tutaj taki mądry czat GPT wygenerował mi taką piękną stopę i na tej stopie tutaj pokazane są różnego rodzaju rośliny. Trzeba zmienić sposób odżywiania się. Jedzenie może być przyjemnością, ale odżywianie jest koniecznością. A więc jeżeli nie dostarczamy, a może inaczej, każda nasza komórka, żeby prawidłowo funkcjonować, potrzebuje być zaopatrowana dzień w dzień się w 70 do 90 składników odżywczych. To są między innymi witaminy, minerały, to są białka po prostu różnego rodzaju. To są oligoproantocyjanidyny, to jest błonnik, to są po prostu bioflawonoidy, a więc tutaj oligoproantocyjanidyny to jest jeden tylko z elementów tych bioflawonoidów i tak dalej, i tak dalej. To ma być konglomerat różnych substancji, które otrzymuje komórka. Dodatkowo ma być woda czysta, nisko mineralizowana i dodatkowo tlen.
Tymczasem w wyniku tego, co my jemy, bardzo często dochodzi do tego, że nasz pokarm zawiera bardzo mało tlenu. Ten tlen, który w nas po prostu, który nam pozwala na życie, to nie pochodzi tylko z samego oddychania. To jest tlen, który jest zawarty również w pokarmach. W pokarmach, a nie w produktach do jedzenia. I teraz, jeżeli dochodzi najpierw do tak zwanej hipoksemii, czyli braku tlenu we krwi tętniczej, to przeradza się to później na hipoksję, czyli braki tlenu w tkankach i dochodzi do różnego rodzaju chorób. Z drugiej strony, jeżeli odżywiamy się, po prostu za dużo węglowodanów jemy, za dużo cukru w różnej postaci, syrop glukozowo-fruktozowy, ponad 70 różnych postaci tego czegoś, co my znamy z doświadczeń, że mamy w naszych cukierniczkach. I teraz do czego dochodzi? Mamy bardzo wysokie poziomy glukozy we krwi. Ja to tylko będę mówił akurat skrótowo bardzo. Lekarze mogą się na mnie oburzyć, fachowcy czy dietetycy i tak dalej. Ale rośnie poziom glukozy, czyli cukru we krwi. Mamy do czynienia z tak zwaną hiperglikemią. Wówczas trzustka jest zmuszana do tego, żeby wytwarzać coraz więcej insuliny, żeby przetworzyć ten cukier, spalić go. Więc wytwarza go na tyle dużo, żeby ten cukier spalić. Ale dochodzi do tego, że w końcu organizm przestaje reagować na te nawet wysokie poziomy insuliny i mięśnie, cały organizm staje się insulinooporny. Nie odporny, tylko staje się insulinooporny. I w związku z tym trzustka musi jeszcze więcej insuliny wyprodukować, a już nie daje rady. I co w związku z tym? No w związku z tym zaczynają być problemy i musimy insulinę dostarczać z zewnątrz. Tak zwaną egzogenną, zewnętrzną, czyli po prostu iniekcję, czyli po prostu zastrzyki ewentualnie. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli nie ma jeszcze tych powikłań takich bardzo ciężkich, ale już mamy hiperglikemię, czyli bardzo wysokie poziomy cukru we krwi, to co się dzieje? Oczywiście insulina, duże ilości insuliny muszą być wyprodukowane i ten cukier zostaje spalony. Dobrze, i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy głodni, zjadamy kawałek jabłuszka, kawałek, kromeczkę chleba i tak dalej. To jest niewiele, żeby zaspokoić głód organizmu, ale trzustka reaguje impulsywnie, alergicznie na te niewielkie ilości cukru, które się pojawią we krwi. Następuje wyrzut dużej ilości insuliny, zbyt wielkiej ilości tej insuliny, która spali, zutylizuje ten cukier z tej niewielkiej kromki, z tego kawałka jabłuszka i dodatkowo ta insulina, której jest za dużo w stosunku do tej drobiny pokarmowej, spali nam cukier, który mamy we krwi, ale ta glukoza, którą mamy we krwi, ona służy naszemu życiu, między innymi odżywia nam mózg. I wówczas z poziomu hiperglikemii poziom glukozy spada bardzo nisko, poniżej poziomu fizjologicznego i mamy do czynienia, jeszcze raz powtarzam, była hiperglikemia, tu jest poziom fizjologiczny i teraz obniża się ten poziom glukozy we krwi, mamy poziom tak zwanej hipoglikemii, czyli bardzo niski. I co wówczas odczuwamy? Drżenie, chce nam się jeść momentalnie, cukier nam spadł, a więc muszę coś zjeść szybko, najlepiej coś słodkiego, żeby podnieść ten cukier wyżej. I zaczyna się błędne koło robić. Zaczynają się procesy powstawania cukrzycy. A jak powstanie cukrzyca, a cukier niszczy nam naczynia krwionośne, gdzie niszczy, czy tylko w stopach? Nie. Między innymi w narządzie wzroku, w narządzie słuchu. Zaczynamy tracić wzrok. Cukrzycy tracą wzrok. A co z całym systemem tych prawie 150 000 kilometrów naczyń
krwionośny, który mamy w organizmie, 150 000 kilometrów. Długość równika Ziemi to jest 40 000. Czyli w granicach około 3,5 długości równika to jest długość naszych naczyń krwionośnych w organizmie. I pytanie, jeżeli naczynia krwionośne będą niszczone, są w coraz gorszym stanie, następuje ich, przepraszam za trywializm, rodzaj parcenia, jak wąż ogrodowy parcieje, jak stara opona, pojawiają się mikropęknięcia, to z kolei zmusza to wątroby do wytwarzania coraz większej ilości cholesterolu typu LDL, czyli lipoproteiny niskiej gęstości. Po co? Żeby jak cekolem, jak gipsem załatać pęknięcia na ścianie. I oskarża się ten cholesterol, że za wysoki poziom to jest źle. Ale ten cholesterol nas ratuje nasze naczynia krwionośne. No tak, proszę pana, ale ten cholesterol to jest miażdżyca, blaszka miażdżycowa. Tak, ale dlaczego? Niech sam cholesterol, który jest rodzajem tłuszczu, tylko produkty utleniania. Dlaczego? Dlatego, że ten tłuszcz, ten cholesterol jest atakowany przez wolne rodniki, a jak źle się odżywiamy, to nie mamy antyoksydantów, za mało witaminy A, E, C, koenzymu Q10 i wielu innych, na przykład różnych bioflawonoidów, które są właśnie silnymi antyoksydantami. O tym piszę zresztą, nie wiem, czy tutaj mam pod ręką, czy też nie wiem. Między innymi w jednej z moich książek Witaminy, minerały. Zapraszam ewentualnie do mojego sklepu www.januszdabrowski.pl na mojej stronie i tam to jest wszystko opisane. A więc mamy braki. I teraz ten cholesterol zaczyna LDL się utleniać. Czyli powstają złogi utlenionego, spalonego cholesterolu. A więc nie sam cholesterol LDL jest zły, tylko procesy, które zachodzą w wyniku braków. Żyjemy dzisiaj, kochani, w świecie nadmiarów i niedoborów. Mamy nadmiar konserwantów, barwników, polepszaczy, spulchniaczy, pestycydów, osławionego glifosatu w produktach do jedzenia, których nie można nazywać pokarmem, posiłkiem, pożywieniem. A więc mamy nadmiar tych różnych produktów destrukcyjnych i mamy niedomiar. Czego mamy niedomiar? Witamin naturalnych, a nie syntetycznych. Mamy niedomiar minerałów wielu zasadowych, które nas chronią i które chronią organizm przed zakwaszeniem, czyli zatoksycznieniem spowodowanych przez te niedobory. Te czynniki, te czynniki nadmiarowe. Brakuje nam błonnika, brakuje nam tak zwanych dobrych bakterii prebiotycznych, a jelito to jest 80% mocy układu odpornościowego. Nie ma trawienia prawidłowego, bo trzustka nieprawidłowo pracuje, bo nie jest w stanie wytworzyć silnie zasadowych enzymów trawiennych, alkalicznych inaczej, bo nie ma minerałów. I do czego byśmy nie dotknęli, jest katastrofa, sypie się. A więc jak ratować te, chciałbym powiedzieć, do ciężkie cholery, ale nie powiem, prześmiewczo. Jak ratować te stopy cukrzycowe? Jak spowodować, żeby do tego nie doszło? Nie chodząc boso? Co za idiota to w ogóle wymyślił? Tak, mówię wyraźnie, idiota. Jedynie wygodne buty, wygodne skarpetki i tak dalej mają to, jedynie to, że będziemy ładnie paznokietki sobie obcinać, to nie dojdzie do powstania stopy cukrzycowej. Po prostu, słuchajcie, no ręce opadają. Kto się w końcu zajmie tym, gdzieś na wysokich szczeblach, żeby ludziom dawać wiedzę, co mają jeść, przede wszystkim jak się mają odżywiać, bo jeszcze raz powtarzam, wejdźmy w przyczynę, kochani, tego wszystkiego. Przyczyna. A nie, są objawy, stopa cukrzycowa uciąć. Słuchajcie, kiedyś, kilka lat temu
Słyszałem opowieść jednego z moich znajomych lekarzy, który ma znajomego chirurga, nazwiska nie padną oczywiście, i ten bardzo dobry podobny chirurg mówi, wiesz co, że ja też czasami się zastanawiam, ktoś trafia do mnie po wypadku i taka myśl tylko, oczywiście tego nie robię, ale zastanawiam się, ja tutaj mogę pomylić się troszeczkę w liczbach, ale proporcje były takie, że jak utniemy rękę tutaj, o tu, o, gdzie już jest ramię, to jest 220, to są 22 tysiące złotych. Jeżeli utniemy tutaj rękę, to jest 15-16 tysięcy złotych. Ale jest ocalony staw. Jak jest ocalony staw, to można dołożyć jakąś inną, no na przykład są ludzie z wypadków, to dołożyć protezę, ale z jego stawem naturalnym. Natomiast jeżeli utniemy ramię bez stawu, to proteza już musi być bardziej skomplikowana, czyli bardziej droga. I nas ktoś, na przykład mnie czy kogoś innego, wielu moich znajomych oskarża o szalbierstwa, o szarlatanerię, gdzie mówimy, my nie leczymy, ja się nie zajmuję leczeniem, jeszcze raz powtarzam, wielokrotnie, nie jestem lekarzem, nie skończyłem akademii medycznych, ja jedynie przekazuję informacje ewentualnie, co można zrobić, żeby lepiej jeść, jak usunąć toksyny z organizmu, jak doprowadzić organizm do równowagi kwasowo-zasadowej. Czyli jak zlikwidować zakwaszenie, które nie istnieje oczywiście, zgodnie z jakimiś głupimi teoriami tych po prostu ludzi, którym nie chce się chyba uczyć, a którzy powinni mieć wiedzę. Dziś jestem bezlitosny, naprawdę nie biorę jeńców, bo już mnie do szewskiej pasji doprowadza. Jak długo można to w ogóle ciągnąć? Jak długo to można robić? Ludzie, trzeba się, ja mówię do tych mądrych wszystkich, obudźcie się. Ale wiecie co, kochani, to my się przede wszystkim powinniśmy najpierw obudzić. To są nasze pieniądze, potężne pieniądze, które idą na NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia. I co z tymi pieniędzmi, co się z nimi dzieje? Naprawdę jesteśmy leczeni jak trzeba? W jaki sposób? Przy pomocy stosowanych procedur, bo tak, a nie inaczej. Nieważne, że człowiek umiera zgodnie z procedurą, no ale zgodnie z procedurą. Tutaj można odwoływać się oczywiście do chorób nowotworowych i prawdziwej pandemii w Polsce. I jak to jest leczone, nie wiem, czy to można nazwać leczeniem. Nie, no, stosowanie jakichś procedur i tak dalej. Dobrze, powewnętrzałem się, pokrzyczałem sobie trochę, kochani, ale naprawdę jestem emocjonistą, fakt, ale posłuchajcie, tak dalej być nie może. Albo sami to wszystko zmienimy, ale od czego trzeba zacząć? Każdy od siebie samego. Tutaj na moim kanale już jest prawie 430 audycji, niedługo będzie więcej, nieistotne. Ja wiem, że nie są może najłatwiejsze, ale postarajcie się to śledzić. Ja kiedyś tego też zacząłem się uczyć od początku. Staram się, co prawda stosuję oczywiście, no, cytuję niejednokrotnie jakieś fragmenty artykułów naukowych, takich trudnych i tak dalej, ale staram się to tłumaczyć na zdrowy polski język. Kochani, zadbajmy o nasze organizmy. Odkwaszajmy się przede wszystkim. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, w jaki sposób, proszę bardzo, niech pisze do mnie. W każdej audycji, znaczy w opisie podaję mój mail. Służę wiedzą. Są moje książki. Mówię tak, kupujcie, namawiam was do zajrzenia na mój sklep internetowy, na mojej stronie www.januszdabrowski.pl, dlatego że to jest wiedza, którą zdobywałem przez 25 lat i ciągle się uczę. Bo każdy z nas, ta praca się nigdy nie kończy. Ale wasze zdrowie jest waszym zdrowiem. Jest takie powiedzenie, przepraszam, no, dzisiaj jestem akurat w takim nastroju trochę dziwacznym. Konia można doprowadzić do wodopoju, ale nikt go nie zmusi do picia. A więc można podawać wiedzę, ale co z tego, jeżeli ta wiedza będzie bezużyteczna, jeżeli ona nie zostanie zastosowana?
To tak jak z naszymi kuracjami. Jest takie specjalna kuracja, nazywamy to kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu. Zresztą opracowane przez lekarzy. To stosujemy. I czasami trafię na kogoś, a wie pan, znam to, mam to, znam to, to mam. Na półce u mnie jest to, co stoi. No, dobrze, że stoi. Stoi się przygląda. Ostatnie takie praktycznie zdanie. Można być w restauracji, przeczytać sobie fajną kartę dań, menu, zastanawiać się, a co to jest takiego. Na pewno smaczne. Kelner mówi, tak, bardzo smaczne, szef kuchni to wymyślił, jego własna receptura, radzę spróbować, a nie, wie pan, no to zatrzymamy się. Dobra, niech będzie schaboszczek, ziemniaczki, ogóreczek, no i seta wódki wleje czego i sprawa załatwiona. Można i tak. Nie każdy sobie rzepkę skrobie. Kochani, wiem, że dzisiaj było dość emocjonalnie. E, Jestem jaki jestem. Nawet nie będę z was po prostu przepraszał za to. Pewna wiedza została przekazana. Jeżeli uznacie, że jest to warte waszych lajków, waszych wpisów, czy większych takich wpisów, gdzie byście podzielilibyście się chętnie z nami wszystkimi, z innymi jakimiś własnymi historiami, zasłyszanymi historiami waszych bliskich, czy też znajomych, to chętnie tutaj w komentarzach to będzie zamieszczone, bo warto, myślę. Także na dzisiaj tyle. Dziękuję wam za obecność. Dziękuję z góry za to, że jesteście, za wszelkie lajki, za wszelkie subskrypcje, za wszelkie komentarze. Wszystkiego najlepszego. Już zatrzymuję udostępnianie, znaczy nagrywanie. Do następnego zobaczenia wkrótce. Papatki, cześć.